vloga to krótka reklama. Otóż macie okazję zgarnąć 15% zniżki na wszystkie produkty i suplementy marki Nojofarm. Wystarczy pozostawić opinię w wizytówce Google na temat produktów, które już miałyście okazję przetestować. Robicie screena tej opinii i wysyłacie na Instagramie do prywatnej skrzynki marki Nojofarm. W wiadomości zwrotnej otrzymacie wiadomość z kodem promocyjnym 15%. Zatem macie teraz super okazję skorzystać z większego rabatu i zrobić sobie zapasy produktów. Tak jak wspomniałam, link do pozostawienia opinii znajdziecie na dole w opisie filmu. Koniec reklamy. Ale mi pachnie ta bluza. O kurczę. Nie mogę, jak te skarpety wyglądają. Ale co tam? Na wsi jestem. Wy potrzebujecie słońca. Kurde. A mnie ostatnio kręgosłup coś napierdziela. Starość. Już się chyba starzeje, serio. Tu jest zwiędło. Nie mogę, jaka ta ziemia jest ciężka. Co za ziemia? Tu już wolę chyba kopać w glinie. Nie wiem, co to jest za ziemia, ale no ciężko. Ciężko mi jest. Boże, aż mnie bolą plecy. To jest chyba czarnoziem, ale to wszystko jest tak zbite, jak na kamień. W sumie jak pod te tujki kopałam, to było podobnie. No idzie się zajechać. Boże, jak mnie plecy bolą. Okej, ale został mi jeszcze jeden dół do wykopania. 2 dołki mam, chociaż ta głębokość nie jest jakoś specjalnie satysfakcjonująca. O mój Boże. A to wiecie, to jest pod klematisy, więc jak one mi padną, to będę zła. Bardzo. Więc chciałam jak najgłębiej to wykopać, żeby one przezimowały, przetrwały. Ale jak bolą plecy. Jeszcze mam zakwasy na ramionach, zakwasy w sumie chyba na plecach. I tak mi po prostu ciężko idzie. Już nie wiem, dzisiaj chyba bym treningu nie zrobiła. Ale mnie tak wszystko boli. Przynajmniej czuję, że żyję. A zrobiłam też ostatnio obornik. Nie wiem, może minęły 2 tygodnie i wiecie, jak daje czadu. Wyrosła pokrzywa w sumie na moim ogródku i taką młodziutką zerwałam. Zalałam całe wiadro pokrzyw wodą
No i mam tak niezły nawóz i on tak daje. No. Także mam już pod pomidory i pod rośliny jak najbardziej, pod jakieś maliny. Straszna jest ta ziemia. No i tu hałasują. No więc tak zrobiłam. Tutaj mamy klematis, Mazury, tak, o ile dobrze pamiętam. Klematisy powinno się sadzić na głębokość chyba od 40 do 60 nawet centymetrów, o ile się nie mylę, już nawet tego nie sprawdzałam, po prostu jakoś tak z pamięci z poprzednich lat. Tu mamy niebieski, więc myślę, że tutaj drugi niebieski sobie wsadzimy. Nie wiem też, czy w sumie nie za dużo jak na jeden obelisk. Tak to wygląda, więc chyba nieźle, co? I tutaj mamy biały. First Love. Nie no, chyba głębokość będzie ok. No i teraz to sobie przypniemy, jakie mamy już długie liście. Ale czad. Jezus, jak ja się cieszę. Tu nawet już mamy kwiata. Tu też. Jak to będzie pięknie wyglądało. No i to się dzieje. Zobaczcie, jak to już wygląda. Dobra, będziemy czytać bajeczkę. To jest naszą ulubioną Pestka i Jajko. Ulubione. Piękna historia. Fantastycznie się to czyta. W sumie czytamy prawie codziennie, nie zawsze, ale jak czytamy bajeczki, to tutaj zawsze wracamy. Nie? Jeśli macie ochotę na lekturę i na krótką bajeczkę, a macie dzieci, to zapraszam do czytania. Pewnego słonecznego popołudnia Pestka spotkała Jajko. Oboje byli szczęśliwi, bo każdy z nich znalazł przyjaciela tak podobnego do siebie kształtem i rozmiarem. Z biegiem dni zaczęli spotykać się codziennie. Wiesz, Pesteczko, powiedziało Jajko, jesteśmy jak 2 krople wody. Wiesz, Jajeczko, powiedziała Pestka, dobraliśmy się jak w korcu maku. Razem bawili się w zgadywanki, albo nadawali różne nazwy kamykom, listkom i patykom.
nastojnik, ten sam. Klematis górski różowy. A czemu jest jedna sadzonka? W prezencie za to, że brakowało tamtego, dostałam różę. Ale ładna jest sadzonka też. I z kwiatkami już. Czemu jest tak zimno? Dwa? O kurde! A co to jest? Odrzutowiec! Odrzutowiec? No! Czy tu będzie git? Nie wiem. Tu mi pisałyście, że ta róża jednak wypuszcza z podkładki i że prawdopodobnie jest szczepiona i coś tu jest nie tak. Powinnam się tego pozbyć. Poczekać, aż jednak wypuści. No tutaj widzę, że coś jest, więc to usunę, tak jak mi podpowiadacie. O ile to jest w ogóle róża? Nie, to nie jest róża. To jest chwast. Nie? Tak jak to jest chwast jakiś. To też jest chyba chwast, wiecie? To nie jest róża. No, tak mi się wydaje. Chyba. Nie jestem pewna. Niemniej wyrwałam to. Tu chyba coś puszcza, ale to też nie wiem. Czy to jest nie wiem, co to jest. Ale no z korzenia, nie? Ale tu puszcza, wiecie? Tutaj są takie malutkie takie czerwone jakby wychodzące z pędu. Więc, to jest suche, to bym przycięła. Ale to bym zostawiła. Widać? Tu. I tutaj też jest takie... No, coś będzie. Oła, a Boże, jak mnie plecy palą cały czas. Tu wypuszcza. Tu jest. Ale mam zachód słońca. Tutaj czasami to niebo wygląda niewiarygodnie i wręcz tak bajkowo. No i tutaj, słuchajcie, będę mieć piękne zachody słońca, aż nie mogę się tego doczekać, naprawdę. Natomiast, słuchajcie, wychodzę sobie na zewnątrz, bo chcę zerwać trochę tymianku cytrynowego. Ale wiecie co, trochę coś mi się tutaj, widzę, bałagan zrobił. Ups. No, ilość metrów tego ekoboardu zamówiłam idealną, naprawdę. Miara w oczach, więc tak, mogę Wam pokazać teraz, jak mniej więcej będzie wyglądał zarys rabaty. Jak widzicie, zaczynam sobie tym ekoboardem od drugiego przęsła, od połowy drugiego przęsła i w centralnym miejscu tutaj będzie obelisk. Z lewej strony na razie tak sobie wymyśliłam, że posadzę hortensję, z tyłu zrobię ścianę z przetacznikowców. One są dosyć wysokie i nawet mogą osiągnąć 1,5 metra wysokości z kwiatostanem, więc myślę o czymś takim. Ponoć przetacznikowce są dobrym tłem dla innych roślin. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie miałam w ogrodzie, więc pokuszę się o coś nowego. Tutaj z przodu będą trawy,
i coś limonkowego. No i też kępami będę sadziła albo kocimiętki, albo szałwię. Zawsze mi to jakoś tak z głowy wylatuje. Tutaj mamy część, która się zwęża i tutaj tak myślę, że posadzę sobie kępami z kolei werbeny. Natomiast tutaj z kolei zaczyna się część, która będzie usłana różami, szczególnie ta przestrzeń pod płotem, różami pnącymi. No i tutaj w tym miejscu chcę postawić podwyższaną grządkę pod warzywa. I chciałabym, żeby to była grządka modułowa, więc najpierw zakupię sobie jedną część, ale jak stwierdzę, że będzie mi za mało miejsca, to będę mogła sobie dołączyć kolejną część i poprowadzić dłuższą wzdłuż albo jakoś, nie wiem, połączyć w L-kę i tworzyć jakieś kształty. Więc zobaczymy. Zobaczymy, co najpierw w pierwszej kolejności zamówię. Myślę, że jak na pierwszy sezon to nie potrzebuję nic wielkiego. Wstępnie na pewno to bym chciała posadzić pomidory, bo i tak już sadzonki mam. Może 2 krzaczki ogórka, gdzieś tam bym chciała koperek i szczypiorek. Sałatę na pewno, może rzodkiewki, zobaczymy. Takie podstawowe warzywa i zioła, które zwykle często wykorzystuję gdzieś tam w posiłkach, obiadach, śniadaniach, kolacjach. I tutaj w sumie powoli kończę tą rabatę. Nie wiem, czy ją zawinę właśnie, chociaż to jest nawet dobry pomysł, żeby ją tak zawinąć w tę stronę i poprowadzić krawężnik jakby wzdłuż płotu, no bo tutaj pod płotem też na pewno będę chciała jakieś trawy ozdobne z kolei, więc myślę, że tak, że to będzie dobry pomysł, żeby to jednak nie kończyć razem z panelem, tylko poprowadzić wzdłuż, czyli tutaj troszkę to zawinąć. Czeka mnie tutaj sporo odchwaszczenia. Ziemia jest bardzo twarda, więc myślę, że będzie szło mi to ciężko. W ogóle zaczynam się zastanawiać nad zakupem jakiegoś rekultywatora ręcznego z akumulatorem. Nie wiem, jeszcze się tak porządnie nie rozglądałam, coś tam mi się rzuciło w oczy, ale nie wiem, zobaczymy. No i tutaj czeka mnie trochę tak wyrównanie ziemi, na pewno nasypanie jakiegoś czarnoziemu i potem z wierzchu jeszcze humusu. Natomiast tutaj, gdzie będą grządki, to i tak wokół jeszcze chciałabym obłożyć płytami albo kamyczkiem, więc to nie będzie całkiem obsadzone roślinami, tylko jednak to będzie taka przestrzeń wolna wokół grządki, żeby mieć taką swobodę i komfort pracy wokół. To jest tak właśnie, to jest dobry pomysł, żeby wrzucić to w czata GPT, żeby mi trochę tak zaprojektował, jak mogłoby to fajnie wyglądać. Zdecydowanie. I zaraz, może teraz już nie, ale za dnia porobię tutaj zdjęcia, wrzucę te zdjęcia w czata i zobaczymy, co mi wypluje, co? Pokażę Wam, co mi wypluje, a ja mam wykupioną płatną wersję czata, bo ona jest dużo lepsza, dokładniejsza i myślę, że to może zadziałać, że może mnie zainspirować do stworzenia czegoś fajnego tutaj. Ale jest pięknie, co? Czat. Tak, zapomniałam o tym tymianku, a tymianek mamy tutaj, to jest ten żółty, cytrynowy właśnie, zaraz sobie to tak obniżymy.
tak, zaraz zobaczycie, co wymyśliłam. Tak, tą część bym chciała. No ładnie to pachnie. Do ciasta się dobrze nadaje, do ziemniaków. Tutaj mamy jeszcze taki piękny stroik. Ostatecznie Wam nie pokazałam chyba, jak to wygląda. Trochę już mi się roślinki podniosły po tym, jak je podlałam. No i tutaj mamy właśnie ten lawendę białą i bluszcz, który opada mi tutaj na blat. Naprawdę uwielbiam takie roślinne kompozycje. No i tak, tutaj mamy ten tymianek. Chciałam Wam pokazać takie fajne pojemniczki do lodu. To jest, słuchajcie, pojemnik z Sinseya i tutaj mamy taki dosyć spory pojemnik. Tutaj możemy zamrozić, słuchajcie, tak jak widzicie, takie duże kostki lodu, które wyglądają jak diamenty, jak kryształy. I no, jest to przepiękne. Mam dwa takie pojemniki, a drugi z kolei jest taki silikonowy. I tutaj mogę zamrozić takie piękne, duże kule z kolei. No i też, żeby wyglądało to atrakcyjnie, no to można te kule ozdobić właśnie jakimiś roślinkami, ziołami, płatkami kwiatów. I też te kule te kule lodowe będą dodawały trochę takiego aromatu do lemoniad letnich. O, w ten sposób. I to w sumie zamykamy i można zalać to wodą i potem wstawić do zamrażarki. No dobra. I nieźle, że ta woda się trzyma w tych kulach, a to mogę sobie swobodnie wylać. Niesamowite to jest. Wow! Ale czad! No teraz trochę kapie, ale niesamowite to w ogóle, wiecie. Ta woda nie wylatuje. Wow! No teraz tak, nie? Ale jak mocno przychylę do góry nogami, to wylatuje, ale jak sobie zrobię tak, nieźle. No, podoba mi się to bardzo. I tutaj widać, że ta woda jest wypełniona po brzegi, aż po sam czubek.